Cześć, dzień dobry. Z tej strony Mateusz Kusznierewicz. Zapraszam Was serdecznie na nasz poranny spacer, Power Walk, podczas którego opowiem Wam o technikach treningu wyciszenia. To sprawdzone metody redukcji stresu i poprawy ogólnego samopoczucia. Opowiem Wam m.in. o tym, jak technika Think Through Things Before They Happened, którą stosuję namiętnie przed wyścigiem oraz różnymi innymi działaniami na stałym lądzie, poprawia mi właśnie spokój wewnętrzny, oraz jak mycie naczyń również wykorzystuję do uporządkowania swojej wewnętrznej energii. Ale słuchajcie, zanim to zrobię, pozwólcie, że powitam oficjalnie na pokładzie w gronie naszych patronów Power Walk, bo mamy taką grupę już 70 osób, która wspiera nas przez Patronite. Powitam 4 nowe osoby. Uwaga, fanfary i tak, kolejno. Bez okularów się nie obejdzie. Ja tutaj sobie zapisałem okulary, które mi na nartach pękły. Patrzcie, mam z jednej strony, brakuje mi tutaj części. Zgubiłem gdzieś. No dobra, trzymają się. Czapka Power Walk bardzo mi w tym pomaga. Dobra, uwaga, fanfary jeszcze raz i czytam kolejno. Witam serdecznie w gronie patronów Natalię Hilgner, Natalię Opuszewicz, witam również Anię Ładowską i Anię Rojek. Dziękujemy bardzo za Wasze wsparcie, za potwierdzenie, że robimy dobrą robotę. Naprawdę super. Pozdrawiam wszystkich patronów, pozdrawiam w ogóle Was wszystkich, moi drodzy, którzy chodzicie razem z nami, niezależnie gdzie jesteście, w jakiej części Polski, świata, w jakiej jesteście w formie, niezależnie co robicie. Taki spacer o poranku jest fantastyczny. Dobra wiadomość jest taka, że już niedługo, bo myślę, że za jakieś 10 dni, może 2 tygodnie najdalej, o godzinie 6:15, o której my wychodzimy, bo tak się akurat umówiliśmy. Jest duża część osób, która chodzi właśnie teraz o 6:15, tak jak ja tutaj w szwajcarskim Laks, w alpejskich górach. Pozdrawiam Was stąd serdecznie. To dobra wiadomość jest taka, że właśnie już niedługo będzie jasno o tej porze. Nie mogę się już doczekać. Nie tylko końca zimy i nadejścia wiosny, ale właśnie przede wszystkim tego światła naturalnego, słonecznego, które go bardzo potrzebujemy o poranku. Powiem Wam, że to jest moje odkrycie ostatnich lat. Od momentu, kiedy postanowiłem wychodzić właśnie rano na Power Walk, a to było ponad rok temu, że wpuszczenie do naszego organizmu naturalnego światła dziennego w tej pierwszej godzinie od pobudki jest kluczowe. A nie działa. Zaraz sprawdzimy. Nie no, działa. Dobra. Mam nadzieję, że mnie teraz dobrze słychać. Jest kluczowe do zdobycia tej dobrej energii i dania sygnału organizmowi, że zaczął się dzień. To wpływa na lepsze nasze samopoczucie, taki spacer o poranku, na lepszą odporność, a także na lepszy sen następnej nocy. Więc polecam Wam dołączanie do nas i chodzenie razem z nami. Moi drodzy, dzisiaj będzie o wyciszeniu. To, co Wam powiem, to są przeze mnie sprawdzone metody i techniki, które bardzo mi pomagają i które potraktujcie jako inspirację. Jeżeli któraś z tych technik Wam się spodoba, to spróbujcie. Czy
jeżeli w ogóle potrzebujecie wzmocnić swoje wyciszenie, to myślę, że to dobrze zadziała. Ja tu powiem coś od siebie, ale pamiętajcie, że Joanna Flis, która prowadzi Powerwalki w czwartki, mówi także o uważności, która no, bezpośrednio jest powiązana z czym? Właśnie z wyciszeniem też, więc nie tylko to, co dzisiaj ode mnie usłyszycie, ale przede wszystkim od specjalistki, jaką jest Joanna Flis, myślę, że możecie stosować. Dobrze, więc tak, po kolei. Najważniejsze dla mnie, by się wyciszyć, to jest to, żeby być samemu. Nie potrafię się wyciszyć i potrenować to wyciszenie, wzmocnić to wyciszenie wtedy, kiedy jestem wśród innych ludzi. Dlatego tak dobrze na mnie działają te poranki, gdzie wstaję przed 6 i mam jeszcze przed wyjściem na Powerwalk chwilkę, żeby się wyciszyć. A czasami, wiecie, robię to po Powerwalku, chociaż wtedy już jest duże ryzyko, że wstaną inne osoby w moim domu i będzie zamęt, a wtedy już nie potrenuję tego. Dlatego tak ważne jest i o poranku, i w ciągu dnia, a także i wieczorem znaleźć tą chwilę, żeby pobyć samemu. To jest pierwszy warunek, a drugi to jest przestrzeń. Dla mnie jest ona też niesłychanie ważna, żeby to była przestrzeń, która jest mi sprzyjająca. Dom oczywiście, lubię, mamy tak w domu połączoną kuchnię z salonem i to jest taka przestrzeń, która jest kojąca dla mnie i cicha i spokojna. Lubię też przestrzeń nad wodą. Dzisiaj opowiem Wam o mojej technice wyciszenia się podczas chodzenia, przed wyścigiem albo przed jakimiś działaniami. Jak patrzę na jezioro, morze albo ocean, no nie każdy ma taką opcję, ale dla mnie to jest bardzo dobra przestrzeń, ale może to być też przestrzeń, gdzie po prostu tworzę sobie ją i myślę o niej wcześniej. Więc tak jak mówię, dwa elementy, które są bardzo ważne. Jeden to jest bycie samemu, a drugie to jest właśnie przestrzeń. No i teraz opowiem Wam o 3 metodach, technikach, które pomagają mi w wyciszeniu się, w redukcji stresu i poprawy mojego ogólnego samopoczucia. Pierwsze to jest właśnie to, co robię rano. To jest technika, która pomaga mi, na którą poświęcam, może od tego zacznę, zaledwie 3 do 5 minut. I to jest technika polegająca na kierowaniu myśli ku poszczególnym częściom ciała. Trochę nawiązuje to do treningu autogennego Schulza. O tym treningu możecie poczytać więcej w internecie, a może znacie tą jego metodę. Natomiast ja, co ciekawe, dowiedziałem się o tym, że on coś takiego opracował już długo po tym, jak zacząłem z tego korzystać, bo ja to jeszcze za czasów, kiedy przygotowywałem się do kolejnych Igrzysk Olimpijskich, stosowałem. I robię to właśnie rano, kiedy już napiję się szklanki ciepłej wody o poranku, no bo to jest pierwszy mój zdrowy nawyk, który robię, i trochę się porozciągam. Wszystko mówię, zanim wyjdę na poranny spacer. Tak też zrobiłem dzisiaj. To w ciszy i spokoju następnie siadam sobie bez niczego przed sobą. Odkładam wszystkie inne rzeczy i skupiam się na swoim ciele. Czasami dotykam łód w moich nogach, uszu, nosa, wszystko z zamkniętymi najlepiej oczami i skupiam się na dotyku.
ale nie tylko na tej sferze zewnętrznej, ale także tym, co czuję. Czuję w sercu, czuję w jelitach, czuję w kolanach, które akurat teraz mam mocno obolałe po tygodniu jazdy na nartach, a wczoraj jeszcze na dodatek założyłem snowboard. Myślałem, że nie przeżyję, no ale co ciekawe, nie zapomniałem, jak to się robi. Fajna zabawa. No i co jeszcze? No i wchodzę właśnie w te elementy mojego ciała, głębiej, ale także i na zewnątrz. I to jest, co ciekawe, takie ćwiczenie, które pomaga mi być przede wszystkim tu i teraz, skupić uwagę na tym, co robię w danym momencie i wyciszyć się. Jak mówię, zajmuje to mi tylko 3-4, może maksymalnie 5 minut. Polecam Wam o poranku, żeby wdrożyć coś takiego do swojej rutyny porannej. Coś, co naprawdę dobrze działa. Nie robię tego codziennie, żeby nie było. Codziennie to na pewno zaczynam dzień od szklanki wody, ciepłej wody, od kilku ćwiczeń, rozgimnastykowania się, no i wyjścia na nasz power walk. Ale wtedy, kiedy wiem, że jest bałagan i chaos w moim organizmie, w moim życiu, a przecież przy takim tempie życia, jaki mamy, to się zdarza dosyć często, to właśnie taki trening nawiązujący właśnie do metody pana Schulza bardzo pomaga. Ok? To jest coś, co robię o poranku. I to jest tylko jedna technika, nie stosuję więcej. Po prostu tylko to. Druga technika, którą stosuję w ciągu dnia, nawiązuje do metody, o której już opowiadałem kiedyś na powerwalku, ale pozwólcie, że powtórzę, żeby się lepiej utrwaliła dla tych, którzy już ją słyszeli, a dla Was, którzy są z nami od niedawna, może będzie to ciekawe. To jest metoda przeżywania sytuacji zanim się wydarzą, czyli metoda Think Through Things Before They Happened, którą zapożyczyłem od znakomitego żeglarza, 4-krotnego mistrza olimpijskiego świętej pamięci Paula Elstrema, Duńczyka, która polega na tym, że zanim się zabiorę za coś, przejdę do działania, czy to wypłynę na wyścig, na trasę regat, czy też zacznę spotkanie, to idę, żeby na chwilę, kilka minut, maksymalnie 10 rezerwuję sobie na to, usiąść w ciszy i spokoju, znów, zobaczcie, usiąść w ciszy i spokoju samemu i zwizualizować sobie sytuacje, które zaraz mają się zacząć, które mogą się wydarzyć. I tak właśnie idę sobie bardzo często przed wyścigiem na pomost, nad brzeg jeziora, morza czy oceanu i patrzę daleko na wodę, na chmury, na wiatr, którego nie widać, ale ja, jeżeli skupię uwagę, to widzę ten wiatr, widzę go w ogóle w kolorach i wyobrażam sobie sytuacje, które mogą się wydarzyć na starcie, gdzie będzie ciasno, gdzie będzie walka o najlepsze miejsce, jak powinienem trymować żagiel. Wszystko, co się będzie działo na wodzie, robię jeszcze na lądzie. I podobnie w pracy. Bardzo często przed spotkaniem, przed negocjacjami, przed rozpoczęciem dłuższego spotkania, to poświęcam sobie 5 do 7 minut na to, żeby sobie przemyśleć, zwizualizować sytuacje, które mogą się wydarzyć. Nie wszystkie pewno przewidzę, ale bardzo często się zdarza tak, że te, które się wydarzą, które przemyślę, zwizualizuję sobie, dzieją się później, a ja już jestem spokojny, bo wiem, jak się zachować, wiem, jak zareagować, bo sobie to przemyślałem. A to,
jest bardzo ważny element, który obniża poziom naszego stresu. Jesteśmy bardziej w comfort zone naszej, bo mamy już tą sytuację pod kontrolą. Tylko dlatego, że poświęciliśmy na to trochę więcej czasu. I to jest właśnie świetna metoda na wyciszenie się. Wyciszenie się wcześniejsze, zebranie właśnie wszystkiego w porządku, mam na myśli wszystkiego, co ma się wydarzyć i może się wydarzyć, i takiego porządku też i spokoju wewnętrznego. Ok? I na koniec już dnia, jeżeli potrzebuję, a bardzo często po intensywnym dniu potrzebuję się wyciszyć i uspokoić myśli, znaleźć taki porządek w sobie, obniżyć trochę poziom stresu i napięć, to robię 2, a może 3 rzeczy, o których Wam teraz powiem. Pierwsza to jest mycie naczyń. Po obiedzie, kolacji rzadko jem, ale tak robię. Umawiam się właśnie z Izą zawsze, że zostaw proszę, nie wkładajmy nawet do zmywarki wszystkich naczyń, zostaw to mi albo dzieciakom, ale raczej kiedy ja potrzebuję tego, to ja się zgłaszam na ochotnika. Pokazuję też dzieciom, młodzieży, że w ogóle to nie jest dla mnie problem, to jest jak najbardziej normalne, że to jest obowiązek wręcz nasz domowy, że trzeba umyć naczynia. Ale czemu mi to służy? Skupieniu uwagi i wyciszeniu. Wydaje się mycie naczyń, Boże, jakie to jest nieprzyjemne, jakie to jest niepotrzebne. Przecież mamy dzisiaj tą automatyzację, ale dla mnie jest to właśnie coś, na czym bezmyślnie tak naprawdę robiąc czyszczę, wiem, że robię coś dobrego i mam możliwość skupienia uwagi na bardzo prostej czynności. Puszczam sobie miłą, ciepłą wodę i skupiam swoją uwagę właśnie na tej prostej czynności. Bardzo mi to pomaga. Odczyszcza mnie, prostuje, naprostowuje mój skomplikowany świat. Sprawia, że to jest taki keep it simple. No i świetnie się to sprawdza. To jest jedna rzecz. Drugą, którą robię, to jest spacer, ale nie taki nasz poranny, na dobry początek dnia, pełnej inspiracji i z wieloma osobami, tak jak czuję, że idziemy teraz razem, ale tamten wieczorny spacer jest w samotności, w ciszy i spokoju. Nikogo nie słucham, nie słucham też ani innych powerwalków z archiwum naszego, ani innych podcastów. Czasami zdarza mi się, że wyjdę z kimś, żeby pogadać, ale tak naprawdę, gdy chcę się wyciszyć i znaleźć ten porządek, że tak powiem, tą dobrą energię w sobie, to nie idę z kimś, tylko właśnie samemu. I działa to świetnie. Jest to taki spacer na dobry koniec dnia. Nie na dobry początek, tak jak w przypadku naszych powerwalków, ale właśnie na dobry koniec dnia. A po nim, i to jest trzecia moja metoda, moja technika, to jest kąpiel. Wieczorna kąpiel. Znów wyciszająca i taka pełna harmonii. Ja bardzo lubię prysznic, taki ciepły, nawet dłuższy prysznic, taki, który zmyje ze mnie ten cały dzień, ale też wtedy, kiedy bardzo tego potrzebuję, a szczególnie moje ciało tego potrzebuje, kąpię się w wannie. I do wanny, do wody można wpuścić różne sole mineralne, które są także, mają zdrowy wpływ na nasze życie, na nasze ciało, na nasze zdrowie. Ale tutaj przede wszystkim chodzi o to, żeby wyciszyć swój organizm. I znów nie nie puszczam żadnej muzyki, niczego nie słucham, tylko w ciszy i spokoju, te kilkanaście zazwyczaj minut kąpię się. Raczej kilka pod prysznicem, kilkanaście w wannie.
I staram się już po takiej kąpieli nic aktywnego, ambitnego nie robić, tylko ewentualnie sobie coś poczytać w sypialni. Na pewno nie zabieram nigdy telefonu do sypialni, tak jak nasz ekspert od higieny cyfrowej Maciek Dębski mnie nauczył. Telefon zostaje w kuchni, tam sobie grzecznie śpi, a ja mam ciszę i spokój. I powiem Wam, że dzięki tym technikom właśnie z rana i w środku dnia i na koniec dnia bardzo w łatwy sposób mogę przywrócić swój umysł, ale także i swoje ciało do porządku, do takiej harmonii, której szukam. I to są sprawdzone metody na wyciszenie umysłu, uporządkowanie go, obniżenie poziomu stresu i zadbanie o swój dobrostan, o którym tak często mówimy tutaj w Powerwalkach, a to także dzięki inspiracji i naszej współpracy z platformą Multilife od Benefit Systems, która jest naszym partnerem strategicznym. Dziękujemy bardzo, Benefit Systems, super zespół, super się z Wami współpracuje. Jak widzicie, wszystko krąży u nas wokół tematyki zdrowia i właśnie o tym dzisiaj myślę, że też w dużej mierze Wam powiedziałem. Przy okazji spacerowania. Ciekaw jestem, ile to już wspólnie spacerujemy, bo to już zbliżamy się do finiszu. No, idealnie. 21 minut i 52 sekundy. Moi drodzy, dziękuję Wam za wspólny Powerwalk. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Pozdrawiam Was serdecznie tutaj ze szwajcarskiego Laks. Powoli będziemy kierować się z powrotem do Polski, ale powiem Wam, wyśmienicie. Tutaj odpocząłem i naładowałem baterię. Najeździłem się na nartach, moje nogi się wzmocniły, a moje nogi takie mocne nogi będą mi bardzo potrzebne już w piątek, w kolejnym tygodniu, bo razem z Brazylijczykiem Bruno Pradą tego dnia wsiądziemy na łódkę i wypłyniemy na trening. Mamy 3 dni treningu, zanim zacznie się 98. edycja legendarnych regat Bacardi Cup, więc intensywnie się to dzieje, ale dzięki temu, że mam świetne metody na wyciszenie się i na uporządkowanie wewnątrz siebie, to jak widzicie i słyszycie, wszystko jakoś tam dajemy radę, pomimo że jest ambitnie. Dobra, bardzo Wam dziękuję za wspólny spacer, życzę miłej niedzieli i co, do zobaczenia. Jutro kolejny Powerwalk o 6:15. Jak chcecie, to dołączcie na żywo, a jak chcecie trochę później, to też śmiało. Julia Badowska w bardzo fajny sposób opowie, tak zapowiedziała, opowie o samolubności, ale nie będę mówił nic więcej. Dołączcie i sami posłuchajcie znakomitej ekspertki, psycholożki Julii Badowskiej. Ona jutro poprowadzi Powerwalk. Pozdrawiam Was serdecznie. Ja też na nim będę oczywiście. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia. Cześć, trzymajcie się. Pa.